Witajcie, z tej strony Tomek, twórca tego kanału i tego zagadnienia, którym się dzisiaj zajmiemy. Jest to mianowicie odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Wielu z Was prawdopodobnie zrobi to jakiś problem. Dla niektórych, którzy uczęszczają jeszcze do szkoły, na pewno jest to bardzo łatwe zadanie. Zachęcam wszystkich do obliczeń, niektórych na papierze, innych może w głowie. Wytypujcie sobie swój wynik, no i poczekajcie na obliczenia. Ja tymczasem zaproponuję Wam dwa rozwiązania tego zadania. Dłuższe, krótsze. Sami wybierzecie sobie formę i sami zdecydujecie, które jest dla Was łatwiejsze. Na początek zapoznajmy się z zasadami odejmowania ułamków. Aby prawidłowo odjąć dwa ułamki, należy znaleźć tak zwany wspólny mianownik. Wspólny mianownik jest to najmniejsza wspólna wielokrotność lub jakakolwiek inna wielokrotność, jaka nam pasuje. Czasami może być większa niż najmniejsza, gdyż w dalszej części zadania będziemy potrzebować innego mianownika. Natomiast tutaj się zajmiemy najprostszym możliwym rozwiązaniem. Proponuję dla mniej wtajemniczonych wypisać sobie po kolei wielokrotności piątki oraz trójki. Ja to zrobię w słupku. 5, 10, bo 2 razy 5, 15, 3 razy 5, 20, 4 razy 5, no i 25, 5 razy 5. Wszyscy znamy tabliczkę mnożenia. Wypiszmy sobie teraz wielokrotności trójki. 3, 2 razy 3, czyli 6, 3 razy 3, czyli 9, 4 razy 3, czyli 12, no i 5 razy 3, czyli 15. Zwróćmy uwagę na ten moment, że znaleźliśmy liczbę, która się pojawiła w obydwu słupkach. Jest to 15 oczywiście. To nie jest skreślenie, tylko podkreślenie mazakiem. Więc już wiemy od tej pory, że 15 jest tym naszym wspólnym mianownikiem. Zastanówmy się, jak otrzymać 15. No 15 w przypadku piątki to jest po prostu 3 razy 5. A w przypadku trójki to jest 5 razy 3. W obydwu przypadkach daje nam to ten sam wynik, czyli 15. Możemy to teraz zaprezentować w mnożeniu naszego ułamka. Zróbmy sobie kreski ułamkowe, znak odejmowania. Piątkę musimy pomnożyć razy 3, a trójkę pomnożyć razy 3. To znaczy 5. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na grzebanie w liczbie. Jest to całkowicie zabronione. Nie możemy zmienić sobie po prostu mianownika i odpuścić działania. Na przykład tutaj nie możemy teraz już zapisać trójki, bo nie byłby to ten sam mianownik, co poprzednio. Możemy natomiast zrobić to samo działanie, co u dołu. Zarówno w tym ułamku, jak i w tym. Gdyż jeżeli mnożymy mianownik, musimy też pomnożyć licznik przez tę samą liczbę. Zwróćcie uwagę tutaj i zwróćcie uwagę tutaj. Jeżeli z jakiejś przyczyny w tym momencie przyszłoby nam do głowy skrócenie tych ułamków, o właśnie w ten sposób, to w obydwu przypadkach uzyskalibyśmy te liczby, które były poprzednio, czyli 3/5 i 1/3. Oznacza to, że pomimo tych naszych działań i starań, te dwa ułamki pozostały tymi samymi ułamkami, co poprzednio, co jak najbardziej jest prawidłowe i dobre, gdyż my nie chcemy zmienić wyniku tego działania, tylko go otrzymać.
Możemy teraz sobie ten wspólny mianownik zapisać pod wspólną kreską ułamkową. Jest to 15, jak już wcześniej stwierdziliśmy. Natomiast tutaj mamy dziewiątkę, bo 3 razy 3 to 9. Znak odejmowania przepisujemy, 1 razy 5 to 5. Co daje nam wynik? Może go zapiszemy tutaj. 4/15. Zaproponuję Wam też teraz troszkę inny sposób rozwiązania. Przepiszmy sobie to. 3/5 odjąć 1/3. Możemy sobie zrobić to tak zwaną metodą krzyżową. Tutaj sobie zrobimy strzałeczkę, tutaj sobie zrobimy strzałeczkę i tutaj sobie zrobimy strzałeczkę, albo nawet taką strzałeczkę w dwie strony. Co oznaczają te strzałki? Po pierwsze, musimy napisać kreskę ułamkową, która jest wspólna. Rozszyfrujmy pierwszą strzałeczkę, czyli tą dolną strzałkę i zapiszmy sobie działanie. To będzie 5 razy 3. Teraz rozszyfrujmy sobie tę strzałeczkę. To będzie 1 razy 5. Rozszyfrujmy sobie jeszcze tę strzałeczkę. To będzie 3 razy 3. Oczywiście pamiętajmy o tym, jaki tutaj znak był. Było tutaj odejmowanie. Popatrzcie teraz na ten sposób. Należy po prostu wymnożyć na krzyż te liczby, czyli licznik z mianownikiem oraz licznik z mianownikiem i wpisać je w takiej samej kolejności, jak były. Pozaznaczajmy sobie ta trójka, ta jedynka. Wtedy mamy to samo działanie, które mieliśmy tutaj przed momentem, czyli 9 minus 5 przez 14. Wynik to 4/15. Ta czwórka mi utkwiła w głowie. W każdym razie 4/15 i wychodzi ten sam wynik co poprzednio, troszkę inną metodą. Zostawcie mi w komentarzach odpowiedzi, która z metod Wam bardziej się podobała. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Bardzo proszę o lajki i subskrypcje. Oczywiście też możecie w inny sposób supportować mój kanał. Jeszcze raz dzięki za oglądanie.